Wyobraź sobie przestępcę doskonałego, kogoś, kto działał przez 17 lat, kogoś, kto przeprowadza 16 zamachów bombowych, kogoś, kto zabija 3 osoby i rani 23 kolejne. I przez te wszystkie lata pozostaje całkowicie anonimowy. Żadnego imienia, żadnej twarzy, tylko kryptonim nadany przez FBI. Unabomber. The Unabomber. The Unabomber. The Unabomber. That the Unabomber's The Unabomber. The Unabomber. To było najdroższe i najdłuższe śledztwo w historii Stanów Zjednoczonych. Zaangażowano setki agentów, wydano ponad 50 milionów dolarów, stworzono milionowy plik w bazie danych. I wiecie co? Nie mieli nic. Kompletnie nic. Sprawca nie zostawiał odcisków palców, nie zostawiał śladów DNA, bo lizał znaczki pocztowe dopiero po namoczeniu ich w wodzie. Nawet bombę budował ze śmieci i kawałków drewna, żeby nie dało się namierzyć sklepu, w którym kupił części. Z punktu widzenia tradycyjnej kryminalistyki, ten człowiek nie istniał. Był duchem. Jak więc złapano kogoś, kto nie popełniał błędów? Odpowiedź jest zaskakująca. Unabomber popełnił jeden błąd, ale nie był to błąd fizyczny. To nie był włos na dywanie, ani kropla krwi. Jego błędem była pycha. Chciał, żeby świat go usłyszał. Napisał więc manifest. I to właśnie w tych 35 tysiącach słów ukrył klucz do swojej celi. W dzisiejszym odcinku nie będziemy skupiać się na wybuchach. Zrobimy coś innego. Przeanalizujemy to śledztwo tak, jak zrobiliby to agenci nowej generacji. Pokażę wam, jak narodziła się lingwistyka kryminalistyczna, jak analizuje się składnik mordercy i jak jedno źle zapamiętane stare przysłowie o ciastku pozwoliło namierzyć samotną chatę w środku lasu w Montanie. Witajcie w aktach dedukcji. Akt pierwszy. Ślepe uliczki i błędy. Jak go złapano w 1996 roku, musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to trwało aż 17 lat. Odpowiedź jest bolesna dla organów ścigania. FBI, mając najlepsze zasoby na świecie, wpadło w pułapkę swoich własnych założeń. Błąd pierwszy. Złudzenie materialne. Agenci patrzyli na bomby i widzieli to. Drewno z odzysku, stopione monety zamiast profesjonalnych części, ręcznie robione przełączniki. Wniosek profilera wydawał się logiczny. Sprawca nie ma pieniędzy, to prawdopodobnie robotnik fizyczny, jakiś tam mechanik lotniczy, złota rączka. Szukali kogoś prostego, kogoś, kto nienawidzi technologii, kto przez technologię stracił pracę. Błąd polegał na tym, że pomylili technologię z intelektem. Nie wpadli na to, że używanie śmieci do budowy skomplikowanych zapalników to nie dowód biedy, to dowód geniuszu inżynieryjnego i celowa strategia mylenia tropów. Błąd polegał na tym, że pomylili technologię z intelektem. Nie wpadli na to, że budowanie skomplikowanych zapalników ze śmieci to nie dowód biedy, tylko geniuszu. Błąd konfirmacji to powszechny błąd poznawczy, polegający na tendencji do szukania, interpretowania, faworyzowania i przypominania sobie informacji w sposób, który potwierdza nasze wcześniejsze przekonania, hipotezy i wartości. Jednocześnie ignorując lub umniejszając dowody, które im zaprzeczają, prowadząc do utrwalenia fałszywych przekonań i błędnych decyzji. Błąd drugi. Fiksacja na fałszywym tropie. W jednej z bomb znaleziono ten skrawek papieru. Przetrwał wybuch. Zadzwoń do Nathana R. Środa 19:00. Wyobraźcie sobie skalę tej operacji. FBI przesłuchiwało tysiące osób o imieniu Nathan w USA. Przeczesywali książki telefoniczne, rejestry wojskowe. Zmarnowali na to lata pracy. Jaki był finał? Okazało się, że Kaczyński wziął po prostu przypadkową kartkę ze śmietnika, żeby uszczelnić bombę. Nathan R. nie miał nic wspólnego z tą sprawą, nie miał nic wspólnego z Unabomberem. To lekcja dla każdego detektywa, dla każdego z nas. Czasami śmieć bywa tylko śmieciem. Nadinterpretacja dowodów czasami jest gorsza niż ich brak. I wreszcie błąd trzeci, najbardziej znany. Twarz, której nie było.
Ten szkic stał się ikoną popkultury. Wisiał na każdej poczcie w Ameryce. Problem w tym, że był bezużyteczny. Powstał na bazie zeznań świadka, który widział sprawcę przez ułamek sekundy, z daleka, w 1987 roku. Okulary przeciwsłoneczne zasłaniają 30% twarzy. Kaptur kolejne 20%. Zostaje nam nos i broda. Ludzie dzwonili na policję, donosząc na sąsiadów, bo wyglądali jak szkic. Agenci tonęli w fałszywych zgłoszeniach. Zamiast szukać konkretnego człowieka, szukali everymana. Kogoś, kto mógł być każdym. Do roku 1995 FBI było pod ścianą. Mieli magazyny pełne dowodów fizycznych, które do niczego nie prowadziły. Unabomber wciąż wysyłał paczki, wciąż zabijał. Miał na swoim koncie już 3 trupy. Stare metody zawiodły. Potrzebowali czegoś nowego. Czego w kryminalistyce jeszcze nie stosowano na taką skalę. I wtedy sprawca popełnił błąd. Złamał własną zasadę bycia cieniem. Wysłał list. Nie list. Wysłał całą książkę. Domagał się publikacji swojego manifestu Washington Post. Groził, że jeżeli go nie wydrukują, wysadzi kolejny samolot. FBI stał przed dylematem, czy negocjować z terrorystą. Wtedy do gry wszedł agent James Fitzgerald. Powiedział coś, co zmieniło bieg historii. Wydrukujcie to, dajcie mu mówić. Jego język jest tak specyficzny, że ktoś go rozpozna. Rozpoczynało się polowanie na słowa. Akt 2. Kod zapisany w słowach. FBI zgodziło się wydrukować 35-stronicowy esej mordercy w jednej z największych gazet świata. Ryzykowali, że zainspirują naśladowców, ale mieli więcej do zyskania. Agent James Fitzgerald wiedział jedno. Człowiek, który to napisał, jest dumny, a jego duma ukryta jest w stylu. Zanim przejdziemy do dowodów, musimy zrozumieć pojęcie idiolektu. Każdy z nas ma unikalny odcisk językowy. To zbiór słów, których używasz, sposób w jaki stawiasz przecinki, błędy, które popełniasz. To wynika z tego, gdzie się wychowywałeś, co czytałeś w dzieciństwie, z kim rozmawiałeś. Większość z nas myśli, że mówi normalnie, ale dla lingwisty kryminalistycznego twoje zdanie zdradzają twój wiek, wykształcenie, a nawet region pochodzenia. Fitzgerald zaczął analizować manifest nie pod kątem treści politycznych, ale pod kątem gramatyki. Unabomber pisał license przez C, a nie przez S, jak robi to 99% Amerykanów. Używał formy analyze. To pisownia brytyjska, popularna w starych podręcznikach z lat 30. w Chicago. To był pierwszy trop. Sprawca nie jest młody. Uczył się pisać dawno temu, prawdopodobnie czytając Chicago Tribune w latach 40. Dalej, słownictwo. Z jednej strony używał wyrafinowanych zwrotów akademickich jak chłodno kalkulujący logik. Z drugiej pogardliwych określeń na kobiety, jak chicks czy broads. Ten dysonans stworzył profil kogoś o wysokim wykształceniu akademickim, ale emocjonalnie zatrzymany na etapie nastolatka, z problemami z tworzeniem relacji z kobietami. W tym samym czasie, tysiące kilometrów dalej, Linda Patrick namawiała swojego męża Dawida, żeby przeczytał manifest. Dawid nie chciał wierzyć, że jego brat, pustelnik z lasu, mógł być mordercą, ale zdecydował się wejść na strych, wyciąga stare listy Teda i zaczyna czytać. I wtedy trafił na to. W języku angielskim istnieje przysłowie You can't have your cake and eat it. Nie możesz mieć ciastka i zjeść ciastka. To logicznie niespójne, ale tak mówi każdy. Ted Kaczyński jako matematyk i purysta językowy uważał tą wersję za bzdurę. Używał więc swojej, poprawnej logicznie, ale archaicznej wersji. You can't eat your cake and have it too. Nie możesz zjeść ciastka i nadal go mieć. Dawid zamarł. To zdanie było w manifestie. I dokładnie to samo unikalne odwrócenie przysłowia znalazł w starym liście od brata. Prawdopodobieństwo, że dwie obce osoby używają tej samej rzadkiej inwersji przysłowia, tego samego brytyjskiego formatowania i tych samych błędów, statystycznie nie istniało. To nie był dowód fizyczny, nie było DNA, ale dla lingwistyki kryminalistycznej to było jak, nie wiem, znalezienie pistoletu z dymiącą lufą. Dawid Kaczyński podjął najtrudniejszą decyzję w swoim życiu, zadzwonił do FBI. Ale telefon od brata to za mało, żeby sędzia wydał nakaz przeszukania w USA. Zresztą nie tylko w USA. Agenci mieli teraz trudne zadanie. Musieli przekuć te słowa w twardy dowód procesowy. Musieli napisać dokument, który przejdzie do historii sądownictwa. Akt 3. Dowód ostateczny i nalot. Mamy podejrzanego, ale agenci mieli problem. Sędziowie wydają nakazy przeszukiwania na podstawie odcisków palców, DNA, świadków lub nagrań. Nie wydają ich na podstawie, nie wiem, stylu literackiego? Agent Terry Turci i prokuratorzy musieli napisać 104-stronicowy wniosek
Affidavit to był prawniczy majstersztyk. Punkt po punkcie udowadniali, że słowa są tak samo unikalne jak DNA. Argumentowali, że istnieje tylko jedna taka osoba, która ma historię życia Teda Kaczyńskiego i pisze dokładnie tak jak Una Bomber. Sędzia w Montanie podpisał nakaz. 3 kwietnia 1996 rok. Lincoln, Montana. Temperatura poniżej zera. Sytuacja była patowa. Agenci wiedzieli, że w środku może być bomba pułapka. Wiedzieli, że Kaczyński ma broń. Nie mogli po prostu wyważyć drzwi, bo ryzykowali, że dowody, papiery spłoną lub wylecą w powietrze. Użyli podstępu. Zamiast oddziału SWAT do drzwi zapukał lokalny strażnik leśny, Jerry Burns, którego Ted znał. Krzyknął, że potrzebuje pomocy przy wytyczeniu granicy działki. To zadziałało na psychikę Teda. Zawsze był wyczulony na punkcie swojej własności. Gdy tylko Ted uchylił drzwi, agenci wyciągnęli go na zewnątrz. Nie padł ani jeden strzał. Ale prawdziwy szok czekał ich w środku chaty o wymiarach 3x4 metra, mniejszy niż stary pokój Kamila Pyrandego Bondera. To nie był dom, to była fabryka bomb. Pod łóżkiem znaleziono gotowy ładunek wybuchowy, zapakowany i zaadresowany. Gdyby przyszli tydzień później, zginęłaby kolejna osoba. Jednak dla naszego śledztwa najważniejszy przedmiot stał na stoliku. Maszyna do pisania, Smith Corona. Pamiętacie, co mówiłem o lingwistyce? To był ostatni element układanki. W analizie dokumentów każda maszyna ma swój odcisk. Klawisz T może być lekko skrzywiony w lewo, E może mieć małą ryskę. Eksperci z FBI włożyli kartkę i zaczęli pisać. Porównali to z listami Una Bombera. Pasowało idealnie. Mikroskopijne uszkodzenie czcionek potwierdziły to, co wcześniej sugerowała lingwistyka. Ale to nie wszystko. Pod łóżkiem znaleziono ręcznie napisany brudnopis z manifestu. Gra była skończona. Ted Kaczyński, genialny matematyk, nie został pokonany przez technologię, której nienawidził, ale przez własne słowa, które kochał za bardzo. Obrona próbowała grać na niepoczytalność. Ted dumny do końca wolał przyznać się do winy i dostać dożywocie, niż pozwolić, by świat uznał go za wariata. Dla niego jego idee były ważniejsze niż wolność. Czego uczy nas ta sprawa? Że w dobie cyfrowej nasz język jest jednym z ostatnich śladów, które zostawiamy nieświadomie. Metody opracowane przez prawie Una Bombera są dziś używane do łapania hakerów, autorów anonimów i stalkerów w internecie. Jeśli podobała Wam się ta analiza nie samej zbrodni, ale metody jej rozwiązania, zostawcie łapkę w górę. To były akta dedukcji. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia przy kolejnym śledztwie. Cut! Wow!